Witam z powrotem. Aleksander Wojtysiak, Ernestin Wojtysiak. Idziemy na śniadanie, jeszcze w Norwegii. Niekończącymi się korytarzami w hotelu. Zaraz zobaczymy co na śniadanko. Jest godzina trochę przed 8. Około 11 planujemy opuścić hotel, udać się na lotnisko i co? Jeszcze niecałe 6 godzin i ciepło, będzie ciepło potem. 6 godzin oderwania się z zimy, jakieś 12 godzin lotu do Bangkoku i już będzie ciepło. Nie mogę się doczekać. Zaraz się Ernestin poprawi humor, bo jak Ernestin jest głodna, ale za chwilę będzie uśmiechnięta. Ja ją znam, za chwilę będzie zadowolona. Zastanawia się, że czemu nie ma ryżu. They don't have rice. So dark outside. A tam za oknem jest pas startowy generalnie. Nic, bierzemy się za śniadanko. No i pakowanie. Ostatnie normalne kanapeczki z salami i serem. Jak wiadomo, na Filipinach był z tym problem w zeszłym roku. Cute guy. You need it? I don't need. Thank you. The comb. Ostatnie szlify. I opuszczamy. O, pani się tutaj. Tak się. My hair is so long. Opuszczamy hotel. Pora udać się na lotnisko. Do wylotu zostały 3 godzinki. In 4 minutes. I know. I pora opuszczać Comfort Runaway Hotel. Bardzo dobra opcja, jak ktoś lata z Oslo, żeby nie martwić się jakimiś dziwnymi historiami. W zeszłym roku był pożar w tunelu, na przykład jechaliśmy, ale też mieliśmy dobre hotelową wynajętą, także nie było problemu. No tak jak wam mówiłem, a z tej strony już jest lotnisko, tam widać płytę lotniska i samoloty. Czekamy na shuttle bus i jedziemy na 11:10 is in lotnisko. 11:10, the one that stops here. It's in 4 minutes. Huh? No, it's a different bus. It doesn't go here. We have to go to the bus stop. We will see who's right. Jesteśmy już na lotnisku, jak widzicie. Bang, 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 bang. Thai Airways Bank, check in. You have it. Do it. I have it also. Our boarding pass, right? Like that? Maybe QR code closer. Maybe zoom the QR code. Like that. Maybe continue fast. Please swipe your passport. Where? How? Like that? It says
The passport you scan does not match any passenger. What? How is it? Hold it there for a moment. Okay, we need to go to the guy. It's not working. Like for Butchoy. Technologia zawodzi. Chłopaki też mieli z tym problem. Nie wiem, z czego to wynika, ale małe zamieszanie przy odprawie. Nie chciała nas odprawić elektroniczna odprawa. Poszliśmy do bramki z tyłu. I pani nam też powiedziała, że potrzebujemy bilet powrotny. Wiesz, jak na Filipinach jest. No ale Ernest nie zaczęła im tłumaczyć, że przecież byliśmy w zeszłym roku. Że przepisy się nie zmieniły, że w paszportach mamy podbitą wizę na pół roku za zeszły rok. No i na początku chciała od niej certyfikat, że jest urodzona na Filipinach. Ale obeszło się bez certyfikatu. I idziemy w drogę do bramek. Brameczki, odprawa. Tak, ale brameczki, odprawa, samolot i Azja. Azja, proszę Państwa. Jesteśmy już po odprawie, idziemy do bramki F33. Wait! Wait! You left behind my perfume, I have nothing. Don't buy in Manila. We have a long time. You have a shops in Manila? We have duty free. You have? But maybe it's chaos. You have any? What I do you never want? see. You go, boss? Maybe buy a cologne. Teraz coś znajdziemy. I druga przebitka przez bramki, gdzie skanujesz sobie paszport. Samemu stajesz do kamerki i przechodzisz. No i jesteśmy coraz bliżej naszej bramki F33, jeżeli się nie myślę. Obkupieni w perfumki. Sleepy. Sleepy. Którą mamy godzinę w ogóle? No jest tablica informacyjna. Także zaraz zobaczymy, która jest godzinka. 12:02. Za godzinę boarding. Trzynasta 20 wylot. Oj, pięknie jest. Jak ja się cieszę, że to w końcu. I przynajmniej jest, jak będę sobie pogadamy na różne tematy. No sami wiecie, jakie mam podejście, jeżeli chodzi o Europę, o Azję. Takie życiowe. Naprawdę było mało czasu, dużo pracy, mało czasu tutaj na miejscu. Teraz będzie troszeczkę inaczej. No ale to jak zawsze życie pokaże i życie napisze scenariusz. Nie? Co nie? Hello. Hello what? You want to play basketball? You want a picture in the airplane? Baby, you want a picture in the airplane? No. You Maybe will, you. you will look cute. Maybe you're the one who wants it. Aha. Na sam koniec lotniska. Pamiętajcie, strategia kluczem do sukcesu na długim locie. Ernest im przed wylotem kawka, a ja duże piwko. No jak myślicie, po że się będzie lepiej spało? No oczywiście, ale to trzeba, wiecie, strategia.
A co jeszcze dostałeś? 60 ni, 80 krony. 190 kron. Review. Godzina do wylotu. Dobrze, proszę Państwa. Udajemy się do samolotu. Chyba. No tak. Już otwarte. Już mamy otwarte. Już na końcu będziemy siedzieć. Wiecie, na końcu jest największa szansa na przeżycie. Oj, ta ohydna norweska pogoda. Żegnaj. Żegnaj. We're the last one. Go inside. No. There is more people. Niech no podadzą jedzonko, jakieś piwko na lepszy sen. Nie trzeba spać, bo lot prawie 12 godzin. Strasznie ten lot duży, ale jest to najwygodniejsze połączenie z Filipinami tutaj z Norwegii. Boarding pass. And what else? Zawsze myślę, że Ernetin jest I told tajką. we are on the Stay still. Moja tajka. Wszyscy do niej gadają po tajsku. Ale ona jej mówi, że ona nie kuma, co oni do niej mówią. Już mamy swoje miejsca. I lecimy. lactose free. Lactose free, krewetki, źle serwisowane. Like what? It's beans. O. Już prawie w Bangkoku. Jesteśmy po śniadaniu. Która godzina? Kurde, nie, która jest godzina, to już na czas filipiński, ale nie, czy jest rano, czy po południu tam teraz? Chyba rano. Mamy godzina 17 do Bangkoku. A, w Oslo jest 23:26. Lecieliśmy z Norwegii przez Szwecję, Polska. Może kawałek przez Ukrainę, ale bardziej przez Rumunię. Ale już prawie na miejscu. No, zagubiona pani. No i jesteśmy już w Bangkoku. Tutaj godzina 7 rano czasu lokalnego około. Na zewnątrz pięknie słońce, wchodzi w słońce, cieplutko. Już jest fajnie i przyjemnie. Teraz idziemy na samolot, przesiadka. Chyba coś około godziny 20 minut mamy na przesiadkę. No i potem jeszcze chwila lotu. I za chwilę będziemy w Manili. Jeszcze kilka godzinek będziemy w Manili. W Manili nam się lot przesunął. Przenieśli nam godzinę od lotu. Będziemy trochę później w Dumaguete. No ale najgorsze już za nami. Zdecydowanie najgorsze już za nami. Wiecznie pani jest spóźniona. Mówię, na przesiadkę nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, ale jest to zaplanowana przesiadka.
Także jak byłoby obsługa na naszym połączeniu, co lecieliśmy teraz, no to już w samolocie by prosili, żeby się zgłosić. Mieliby na to jakiś pomysł, żeby szybciej nas przepchnąć. A że nic takiego się nie dzieje, to można sobie na spokoju iść. Ale pani tutaj nie, wszystko szybko, szybko, bierz kuwetę szybko, wyciągaj laptopa szybciej, zaoszczędzimy nie wiem ile, 10 sekund. Mówię, tłumaczę, że przecież to nic nie zmieni. I tak nie mamy stresu żadnego. Ale pani tam leci, wyrywa się. Wyrywa się. Tęskno jej za Filipinami, chyba zmęczona tą zimą i pracą. Ale co tu się dziwić? Co tu się dziwić? Samemu też dostałem trochę w tym roku w Norwegii przez pogodę. Oh. Oh. You lose your peace. You lose your peace. Your running peace. Your running peace. Your tempo. Exhausted? Exhausted? You cannot run anymore? Yeah, like the airline will wait for you. It will wait. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Bangkok. Już w tunelu. Zawsze śmieję z odmieniania polskiego. Siadamy do samolotu. Także chwila, moment. 20 minut. Zwijamy się w powietrze. 3,5 godziny. I jesteśmy na Filipinach. Biuro imigracji, wiza. Czekamy na samolot. I jeszcze dzisiaj w Dumaguete. I pięknie będzie. I będzie pięknie. Welcome you on board our Royal Oki Service flight TT620 bound from Manila. The flight time to Ninoy Aquino Airport will be 2 Wolne miejsce obok jest. 5 minutes. Przy oknie. Please be Nakręcimy coś z Bangkoku i z lądowania w Manili, jak nie będę spał. We will not I proszę Państwa, oficjalnie jesteśmy na Filipinach, w Manili. Koniec zimy. What, baby? O, budki musisz sobie zawiązać, że no. Koniec zimy. Od jutra się można wziąć za prawdziwe morsowanie, takie, które sprawia po prostu przyjemność, a nie włażenie do zimnej wody. Ulubiona część wycieczki. Biuro imigracji. Za chwilę zobaczymy, czy będzie jakiś problem z wizą, czy coś ktoś wymyśli ciekawego, czy będzie tak samo jak w przyszłym roku. Za chwilę się okaże. Dosłownie za 5 minut będzie wiadomo, co będzie w paszport wbite. Ale tam lepiej nie kręcić, bo nie wolno kręcić. A wiadomo, jak to z urzędnikami, jak sobie coś urzędnik wymyśli, to ci życie uprzykrzy. Także wyłączymy kamerkę i idziemy sobie grzecznie do biura imigracji. No i proszę Państwa,
Wiza do grudnia 2026 roku. Na rok. Jakie to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Wyjść sobie z lotniska, z terminalu na zewnątrz. No nie dalej jak 24 godziny temu. Było okrutnie i piździało. Padał deszcz i było zimno w Oslo. A jeszcze szlibyśmy w górach, gdzie było minus 18. A teraz nawet nie wiem ile jest, ale myślę, że w okolicach 30 stopni. No i bardzo mi to odpowiada. Bardzo mi to odpowiada. Sieknął mnie trochę takie pierwsze ala jetlag w samolocie z Bangkoku do Manili. Jak mnie poskładało do spania, to strasznie. No ale takie są konsekwencje takich długich podróży. Nic, wracam do żony i idziemy na nasz terminal. No i jak zwykle dzieliłem się tą obserwacją w zeszłym roku na lotnisku, ale to za każdym razem jak się przelatuje do Azji. Kurczę, no prawie jak koszykarz. Jak idziesz sobie przez ten tłum, to widzisz wszystkie czubki głów. Ciężko jest spotkać kogoś wyższego od siebie. No i te niskie kibelki na lotnisku poniżej linii kolan. Nie ma co ukrywać. Jak ściągnąłem nasze walizki z taśmy, no i Ernestin walizka w porządku, wszystko. Druga walizka moja, identyczna, totalnie identyczna, ta sama firma, ten sam kolor, taka turkusowa. Ściągam ją z taśmy, ale widzę, że jakaś taka szczochrana, zmęczona życiem ta walizka i ciężka. Nawet naklejkę miała tą samą, bo w mojej był dron i specjalną naklejkę. Specjalnie tak założyli, taki żółty. No ale coś się nie zgadzało, spróbowaliśmy otworzyć walizkę kodem, no nie moja walizka. No i Bjorn Gamoń strasznie mnie wkurwił. Thank you. Wypadło mi coś z kieszeni i od razu mi ludzie przynieśli. Widzicie jak tu jest? No i strasznie mnie Bjorn zdenerwował, zabierając moją walizkę. Ale w życiu tak jest. Jak życie podsuwa ci cytrynę, to możesz się kwasić, możesz się denerwować, albo możesz z tej cytryny przygotować pyszną lemoniadę. Także bagaż zagubiony już jest zgłoszony. W związku z tym bilety były kupowane z karty kredytowej. Specjalnie musieliśmy kartę kredytową, czekaliśmy na kartę kredytową w Norwegii, żeby kupić bilety. No i co? Mamy raport z lotniska zaginięcia bagażu oficjalny. Więc jeżeli nie znajdą tego Gamonia na lotnisku, w co wątpię, chociaż dla mnie droga jest bardzo prosta, bo masz tą kartę, ten e-traveler, gdzie uzupełniasz swoje dane, maila, telefon kontaktowy, więc powinni w 3 minuty znaleźć numer do tego gościa, zadzwonić, odnaleźć go, powiedzieć, że jest pomyłka i zlokalizować mój bagaż, ale no nie znaleźli. Może jeszcze przyniosą do samolotu, zobaczymy. Ale dzięki temu, że bagaż zaginął, no to z ubezpieczenia jutro pójdziemy sobie na shopping i będę miał 60 000 peso do wydania na ciuchy. O, tu siedzi pani w biurze, coś tam sobie sprawdza. Także jutro walimy na shopping. Kupujemy wszystko to, co niepotrzebne, czyli ciuchy i tak dalej. Chociaż fakt faktem w swoim bagażu dużym mam wszystko. W małym bagażu mam laptopa, skarpetki i majtki. Nie mam nawet koszulki żadnej, no ale niektóre koszulki i ciuchy zostały w Dumaguete u mamy przecież w zeszłym roku. Ale tak jak mówię, skoro życie podsuwa cytryny, robimy lemoniadę. Jutro walimy do Robinsona w Dumaguete. Kupujemy. Jak za pierwszym razem leciałem na wakacje, też zgubili moją walizkę, to wtedy linia lotnicza. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że nie lubimy wydawać pieniędzy na głupoty. Ale jak życie podsuwa taką okazję, no to walimy jutro do Guesa, do najdroższego sklepu w centrum handlowym. Kupujemy sobie ciuszki, koszuleczki, spodeneczki, pierdółki męskie dla mnie.
Możemy nawet wziąć na Ernestine, przecież nie wiadomo co było w tej walizce. I ubezpieczalnia zwróci za to. A walizka pewnie dotrze do nas na przestrzeni kilku dni roboczych. Myślę, że w drugą stronę, że temu gościowi to nie przejdzie, bo to on podpierdolił mi walizkę. No ale ja skorzystam z tej możliwości, jeżeli się walizka nie znajdzie, jeżeli nie poleci razem ze mną w samolocie. Za 3 godzinki niecałe mamy odlot do Dumaguete. Myślę, że najwyższa pora wyrwać panią z biura, bo ta rozmawia pewnie z siostrą o swoim biznesie postronnym, który rozwija, bo cały czas jakoś to RS nie angażuje codziennie na telefonie. Skończy rozmawiać i idziemy. Już mi przeszło zdenerwowanie, jak się upewniłem, że dostaniemy pieniądze z ubezpieczenia na ciuchy. Luzik. A mówię, na wydatek na ciuchy mamy taki budżet jak na Filipinach, na cały miesiąc życia by nam wystarczyło. Także jutro pójdziemy na solidny shopping. Pierwszy dzień po przylocie. Pod warunkiem, że nie znajdzie się walizka. W co szczerze wątpię. Ale to znowu życie pokaże. Biznes Ernestine związany z jedzeniem. W kraju, w którym jest 120 milionów ludzi, jest to bardzo dobry biznes. Nawet w takiej kawiarni, to jest nowe skrzydło tutaj dobudowane, nie było tutaj części jadalnej jak byliśmy w zeszłym roku. Filipińska myśl techniczna nigdy nie przestaje zaskakiwać. Mamy tutaj imitację cegły. Jak widzicie, nierówne krawędzie. To wszystko jest w zwykłym kartonie gipsie wyfrezowane na taki wzór. I tak to jest zrobione. A tu mamy z kolei obraz na ścianie. Tu jest upaćkany cały silikonem dookoła i to też ktoś tak niechlujnie paluchem przejechał. Tak się robi na Filipinach. Chociaż na ścianie efekt dekoracyjny w miarę im wyszedł, ale już widzę też pęknięcia jakieś. Standard. Filipino standard. No i Bjorn się szczaił. Ernestine dostała wiadomość, SMS-a od niego, że podpierdolił nam walizkę. No i jedzie na lotnisko. Zobaczymy, czy się wyrobi, bo jest godzina teraz 16. O 17:40 5:40 we have boarding or fly? Za 26 mamy boarding do samolotu następnego. No i zobaczymy, czy się wyrobi, bo jest w drodze, ale nie wie jak daleko ma na lotnisko. Złapał jakiegoś Ubera czy Graba i jest w drodze podobno. Także może będę miał walizkę i zakupy pójdą w zapomnienie, ale zakupy byłyby tylko dodatkiem, wiecie jak jest. Szefowa w kontakcie z Bjornem. Chyba znalazł ją przez Gule Sidar albo przez 1881. Sam go szukałem na Facebooku, ale takich Norwegów jak on z takim innym nazwiskiem to jest masa i ciężko go znaleźć, ale szukając Ernestine na norweskich platformach, gdzie można numer telefonu znaleźć, no to jest łatwo znaleźć. Nie ma zbyt wiele Norwegów z takim imieniem i nazwiskiem jak moja żona po prostu. Moja wychillowana żona. Dresiara. Znalazł się Bjorn. Za 25 zdążymy, jest moja walizka. Nie wiem w jaki sposób, ale dali radę ją otworzyć. Domyślam się, że Ernestine nigdy nie zmieniła kodu i że był po prostu firmowy. I that's yours. And then I odprawa. we will boarding pass. Koniec końców jesteśmy już po odprawie.
Bagaż jest nadany, odnaleziony. Jest godzina 5. Do wylotu godzina 20. 18:25 wylot z Manili. Do Dumaguete leci się jakieś 2 godziny czy 2,5 chyba, z tego co kojarzę. Także wieczorem jesteśmy w Dumaguete. Dzień wrażeń. I w sumie wyszło dobrze, no bo nasz lot miał być wcześniej, ale Ernesti dostała wiadomość mailową z tydzień temu, że nasz lot Cebu Pacific z Manili do Dumaguete jest przesunięty. No i znowu byliśmy źli, że przesunięty, że dłużej będziemy na lotnisku. Ale gdyby nie był przesunięty, no to zostałbym bez walizki. A tak się Bjorn Gamoń strzelił. Pojechał całą drogę do domu z walizką, czy do hotelu, nie wiem. I chciał wziąć prysznic i dopiero wtedy się szczaił, że kurczę, to nie jego walizka. Jeszcze jak ją otworzył. Trzeba zmienić kod w walizce, bo widać, że jest od nowości firmowy. Nie zmieniliśmy i dał radę otworzyć normalnie z zamka. No nic. No nic, no już jesteśmy prawie w domu, już się chyba nic więcej dzisiaj nie wydarzy, no chyba, że teraz zgubimy nasze walizki w drodze do Dumaguete. Zobaczymy, co nie dalej. Jesteśmy już w autobusie, który dowozi nas do samolotu, który będziemy lecieć do Manili. Lot trwa godzinę 20 minut, trochę już przeszacowałem. Ale zobaczcie, na jakiej wysokości są wszystkie uchwyty do trzymania ręki. Są dokładnie na wysokości mojego nosa. To tam wspominałem, tutaj wszystko jest kraina z krzatów. Autobus jak dla dorosłych dzieci w podstawówce w Polsce. Nie? O, pani profesor. That's the problem, it's you. My biggest problem. Ernest informuje szofera. 10 minutes after 8, they can wait for us. After 8? 1.5 hour flying, it's 6:30. 8:15. 8:15. Odbijamy za chwileczkę. Za 5 minut i za chwilę w Dumaguete. Mam nadzieję, że krótka drzemka. Czy musisz mi tak hałasować? Musisz. Startuję. Ale jesteśmy, proszę Państwa, w Dumaguete. Agi tagkuan. A kogo tu mamy? Are you hungry? You want to pass by drive-thru or no? Yes, I am hungry of Red Horse. Sus. Ma, I I wanna read that. Order time. But it's worse. What did you Before the order? spark plugs were changed, it's worse. Like, Wylądowaliśmy w Dumaguete o godzinie 20 czasu lokalnego. Odebrała nas siostra. Pojechaliśmy do Chongqinga złapać jakieś jedzenie na szybko. Siedzieliśmy chwilę przy stole z siostrą i z Aurorą. Jeff, mąż siostry, jest na wyjeździe w pracy. Podjął pracę, zaczął pracować. Chwilę posiedzieliśmy, położyliśmy się spać, nie wiem, jakoś powiedzmy, że o 22 do łóżka. No i udało nam się usnąć. No ale konsekwencje długiej podróży. 3:11. Walizki na ziemi. A my oboje obudzeni.
W zeszłym roku jak przyjechaliśmy, to pamiętam, że pierwszego dnia jechaliśmy na bulewar na wschód słońca, bo organizm musi dostosować do zmiany czasu. Więc chyba wezmę sobie laptopa, wyciągnę kartę pamięci z GoPro i zedytuję dla was jakiś film. To by było na tyle z całej tej podróży. Jeżeli oglądałeś do tego momentu, a nie subskrybujesz, to zostaw subskrypcję. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Między światami. Życie na Filipinach. Na razie.